Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o komputerze Maxtom Raptor 2 z procesorem Ultra 9 285K i w tym odcinku zobaczycie, jak ten komputer sprawuje się na konkretnych profesjonalnych aplikacjach. Na aplikacjach bardzo wymagających jak Adobe Premiere czy Logic Pro, do których właśnie ten sprzęt został stworzony. Także nie będzie tutaj typowych testów, natomiast będzie sporo właśnie przykładów, jak on pracuje na danej aplikacji, jak jego moc przekłada się na osiągi w tych konkretnych aplikacjach. I teraz powiem Wam tutaj jeszcze parę słów odnośnie tej jednostki. Komputer w obudowie Fractal Torrent, obudowa pełnowymiarowa ATX, bardzo duża, z takim charakterystycznym grillem z przodu. No jest to obudowa, powiem, idealna do stacji roboczych. Firma Fractal robi obudowy bardzo wysokiej klasy. Wszystko jest tu idealnie spasowane. Znajdziemy miejsce na nawet najbardziej wymagające podzespoły. Płyta główna w tym komputerze to jest jak zwykle Aero Z890. Zobaczcie tutaj, tu są porty z tyłu, ale nie będziemy się tutaj już na nich skupiać za bardzo. Komputer jest wyposażony w kartę graficzną Radeon RX 6800 XT. No i procesor, jak już wspomniałem, to jest Intel Ultra 9 285K. I tutaj zobaczcie, co jest bardzo charakterystyczne. Chłodzenie wodne Arctic Freezer 3 420. Jest to jedne z największych chłodzeń, najbardziej wydajnych, jakie jest na rynku. Chłodzenie posiada aż 3 wentylatory 3 razy 14 cm, czyli takie bardzo duże. I co jest ważne w tym chłodzeniu? Ważne jest to, iż chłodnica, którą tutaj widzicie, ma aż ponad 3 cm grubości. Jest bardzo długa. Jak tutaj widzicie, ona wypełnia tą budowę od dołu do góry. Tam już mało miejsca zostaje. Także jeżeli będziecie instalować takie właśnie chłodzenie, to musicie się upewnić, że w obudowie na pewno się zmieści, ponieważ jest ona bardzo długie i bardzo grube. To wszystko oczywiście przekłada się na osiągi tego chłodzenia. Tutaj jest jeszcze taka opcja RGB w tej chłodnicy, ale w tym egzemplarzu nie jest ona używana. Grafika Radeon RX 6800 XT. Tutaj jeszcze zobaczcie z przodu porty, jakie są. Zasilacz to jest Be Quiet 850 W. Zasilacz jest w pełni modularny. Spójrzcie jeszcze tutaj na tą grafikę RX 6800 XT, bardzo potężna grafika. Ona ma spore wymagania odnośnie zasilania. Tu są aż 3 wtyczki zasilające 6+2 pin. No i cóż, to chłodzenie przekłada się oczywiście na trochę większe osiągi niż standardowe. Naprawdę, jeżeli zajrzycie tutaj do testów naszych, to te osiągi są jeszcze trochę większe niż były w poprzednim odcinku. I teraz już przechodzimy do naszych testów aplikacji. I na pierwszy rzut Adobe Premiere Pro 2025. I tutaj korzystamy z programu takiego Puget Bench do testowania właśnie Adobe Premiere. My go sobie tutaj puścimy. Ja tutaj nie będę robił żadnych skrótów, on sobie przejdzie do końca. I teraz w międzyczasie parę słów na temat testowania. Jeżeli bym Wam pokazał, sam program, który się uruchamia, że tam powiedzmy, robię jakiś projekt i tam eksportuję do jakiegoś formatu,
no to powiem Wam, że niewiele to daje, ponieważ no, sami wiecie, iż używamy no, różnych formatów wideo, różnych kodeków, każdy używa różnych filtrów albo i nie używa różnych efektów, także sprawdzanie takiego programu, jego wydajności musi być bardziej kompleksowe po prostu. I tutaj właśnie Puget Bench ma tą zaletę, iż on testuje różne kodeki, różne formaty wideo, nie tylko w tym programie zresztą, i wykorzystuje zarówno procesor, jak i grafikę. Natomiast no powiem jeszcze, że takie testy no trzeba traktować jako wartość uśrednioną, ponieważ w każdym przypadku możecie wykorzystywać dany program bardzo różnie, to znaczy no jedni mogą bardziej wykorzystywać grafikę, inni procesor, także no jest to jakieś na pewno bardzo dobre narzędzie do porównywania, ale no trzeba go traktować no z pewną tolerancją po prostu. No i teraz poczekamy sobie, aż ten program zrobi wszystkie tutaj te procesy. I teraz już mamy końcówkę. Tutaj widzicie wynik 13021. Można sobie to porównać z innymi konfiguracjami. Tutaj wiadomo, że na Nvidia RTX 4080 no ona tutaj jest najlepsza, jeżeli chodzi, ona podbija ten wynik w przypadku właśnie innych konfiguracji. Natomiast no, nasz rezultat myślę, że jest bardzo dobry tutaj. Tu są jeszcze właśnie wyniki poszczególnych testów. I jeszcze tutaj na sam koniec porównanie do innych właśnie konfiguracji. Teraz zajmiemy się programem Logic Pro. Tutaj ze strony musicpro.com są takie testy właśnie na ilość jednocześnie obrabianych ścieżek. Max Studio M3 Ultra to jest max 552 ścieżki. I teraz uruchomiłem sobie Logic Pro. I tutaj ten teścik New Logic Benchmark 128 tracków. Tu jeszcze zobaczcie, jakie są ustawienia właśnie przy tym programie. No i teraz sobie to puścimy i w Performance Meter jest, no mamy tutaj jakieś 20-25% zajętości procesora. Także no przy tylu ścieżkach, no to wiadomo, że to się wszystko wyrabia tutaj bez problemu. Teraz dodaliśmy trochę ścieżek, to znaczy dokładnie 648 i pokażę Wam, że jest to tutaj wartość maksymalna właśnie dla tego komputera czy procesora. 648 ścieżek, naprawdę no imponująca ilość.
Procesor pracuje tutaj na 100%. Zobaczcie, że tam 250 W, czyli jest pełna moc procesora wykorzystana. No i to idzie bez problemu. I teraz jeszcze dodamy sobie tutaj jakieś dwie ścieżki, żeby pokazać Wam już po przekroczeniu tej wartości przy 650 ścieżkach on już tutaj no, na pewno się przytnie, że tak powiem. Ale i tak zauważcie, iż to jest wartość no, o wiele wyższa, 20% czy tam więcej od Mac Studio M3 Ultra. I tutaj warto wiedzieć, iż w tym programie pracuje tylko i wyłącznie procesor. Grafika no nie ma tutaj nic do gadania. I tu jest system overload, to znaczy, że 650 ścieżek, no to już jest wartość za duża. Następny program DaVinci Resolve, program do edycji wideo. Tutaj również będziemy się wspomagać aplikacją Puget Bench do sprawdzania możliwości tego programu. Ten test też również w całości Wam tutaj puszczę, bez żadnych skrótów. No cóż, DaVinci Resolve 19 wersja free, powiem Wam, że jest to pewien ewenement na tym rynku aplikacji wideo, ponieważ no jak sama nazwa wskazuje, jest on free, ta wersja, czyli jeżeli ktoś no, nie korzysta z rozdzielczości wyższych od 4K i z jakichś no, bardziej wyrafinowanych efektów, no to jest bardzo dobra propozycja. Ponieważ no, dostajemy no, profesjonalną, naprawdę profesjonalną aplikację do edycji wideo, no bez żadnych kosztów. No, wiadomo, pełna wersja kosztuje około $300. No i teraz tutaj już do końca pozwolimy mu zrobić ten test cały. Jak widać w tej aplikacji no tutaj bardziej też wykorzystywana jest karta graficzna. Procesor no w niektórych tutaj no, testach nie jest w ogóle za bardzo zajęty.
I wyniki 11474. Tu jeszcze można zobaczyć, który komputer jest najszybszy. Tutaj aktualnie króluje RTX 4080. My mamy trochę słabszą kartę graficzną tutaj, ale wynik uważam, że też jest tutaj bardzo dobry. Tutaj są poszczególne ilość klatek w poszczególnych testach, inne konfiguracje jakieś podobne. I teraz już przechodzimy do ostatniej aplikacji, którą będzie Adobe Photoshop. Adobe Photoshop 2024 i tu również korzystamy z aplikacji Puget Bench. I tutaj ten benchmark, ja go skróciłem, ponieważ normalnie trwa on jakieś, 16-20 minut. Także on jest puszczony w przyspieszonym tempie 30 razy. A na samym końcu będziemy mieć wyniki tego. I rezultat 10228. Tutaj są jeszcze inne konfiguracje właśnie podobne. Także jest to wynik taki, jakiego można by się spodziewać. Bez wątpienia jest to na pewno jeden z najszybszych komputerów z systemem macOS na rynku. Gdzie możecie go kupić? Na MacStorm.eu, MacStorm.pl. Tutaj znajdziecie właśnie MacStorm Raptor 2, który można oczywiście odpowiednio wyposażyć, zmienić konfigurację, dodać pamięć, większy dysk czy lepszą grafikę. Cóż, to wszystko już w tym odcinku. Zapraszam do oglądania moich następnych produkcji. Dziękuję za uwagę.